Tak to zwykle bywa, że ciekawe pomysły rodzą się jakoś tak przy okazji i pod wpływem chwili. Wystarczy jedna mała, inspirująca myśl, podłapana i przytrzymana w głowie autora, a potem zwyczajne chęci, żeby podjąć się zadania. Nie inaczej było w przypadku Rafała Żaka, znanego również jako Kłasz, administratora Bractwa Spolszczenia, który postanowił pewnego dnia zaprojektować talię kart na styl popularnego wiedźmińskiego gwinta. Miesiąc pracy nad dopasowaniem i dograniem wszystkiego przyniósł w końcu zamierzony efekt, jakim stała się talia Korinis, o której właśnie dzisiaj dowiecie się nieco więcej. Zapraszam do filmu. Dla niewtajemniczonych, gra Gwint oferuje do dyspozycji gracza 5 grywalnych frakcji wywodzących się z odrębnych miejsc świata Wiedźmina, jak na przykład Skellige, Królestwo Północy czy Cesarstwo Nilfgaardu. Rafał wpadł na pomysł, aby takim wzorem wykonać własną talię, w której pojawią się po prostu postacie pierwszej i drugiej części związane z wyspą Korinis, której to nazwę przyjęła talia. Jeśli pamiętacie poprzednie filmy o kartach, to wiecie, że ogólny proces ich tworzenia jest mniej więcej taki sam. Tu nie było wyjątku. Rafał zaczerpnął pierwowzór i wizerunki kart z Gwinta i to na nich bazował. Stworzył własne modele, kierując się swoją wizją i korzystając z sugestii brata. A gdy to wszystko miał gotowe, oddał projekt do drukarni, która na specjalnym papierze dopełniła dzieła. Pozostało wycięcie, złożenie i małe wykończenie i już mógł testować własny pomysł. Gdy rozgrywka okazała się zaskakująco przyjemna, postanowił wraz z bratem dołączyć talię do upominku, jaki mieli przesłać prosto do niemieckiego Essen, a dokładnie oczywiście do studia Piranha Bytes, które wkrótce potem opublikowało na swojej stronie post dziękczynny. Oprócz słuchania, jak bardzo podoba wam się Elex, uwielbiamy też otrzymywać tak niesamowite prezenty jak ten tutaj. Wysłał go Kłasz i zawiera on drogocenny zestaw wykonanych własnoręcznie kart oraz oprawiony rysunek. Dziękujemy bardzo! Pomysł się więc jak najbardziej udał i gdy jakiś czas potem zapytałem Rafała o wszystko, ten zgodził się co nieco opowiedzieć i tak oto powstał ten film. Dodatkowo umówiliśmy się, że razem z filmem dostaniecie również możliwość pobrania całego projektu, tak abyście mogli spróbować wykonać go samodzielnie. Link znajduje się w opisie, a ja dopowiem jeszcze, co warto wiedzieć. W pobranym pliku znajdziecie dwa foldery. W pierwszym są luźno poukładane wszystkie elementy talii, w drugim zaś gotowe zestawy do druku. Rewers do wszystkich kart jest ten sam, więc z drukowaniem nie powinno być kłopotu. Jeśli się za to zabierzecie, zdecydowanie polecam. Udajcie się do drukarni, która zrobi to w ładnym stylu na odpowiednim papierze. U Rafała koszt całości zamknął się w 35 zł za talię. Gdy wydrukujecie wszystko i wytniecie, pomalujcie brzegi kart czarnym markerem. Zyskają na profesjonalności wykonania. Zasady gry są takie same jak w Gwincie. Jedyną różnicą jest możliwość dobrania jednej konkretnej karty przed rundą. Bardzo spodobała mi się talia Korinis. Karty naprawdę cieszą oko. Dobrane pod nimi podpisy są idealne, lepszych bym sam nie wymyślił. Polecam i jeszcze raz polecam. Pobierać i drukować. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.